Cześć, ja jestem Tomek i witam wszystkich serdecznie na kanale Topka PC. Kontynuując temat z poprzedniego odcinka, dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak przygotuję blok wodny do montażu na procesorze. Ale oprócz tego pierwszego tematu pokażę Wam także montaż pamięci RAM i montaż dysku NVMe na slocie M2 na płycie głównej. Blok wodny, który widzicie na filmie, jest teoretycznie nowy, ale podejrzewam, że być może został zwrócony przez jakiegoś kupującego do sklepu. Być może był właśnie używany bardzo krótki czas, no i niestety, jak widać, w tym bloku wodnym są pozostałości po jakimś takim żółtym płynie. Jak widzicie na filmie, nie czyszczę go jakimiś tam środkami chemicznymi, przeleciałem go tak naprawdę izopropanolem. Po izopropanolu przepłukałem go bardzo dokładnie wodą. I tak wyczyszczony blok wodny będę w dalszej części filmu montował na procesorze. Element, który widzicie w tym momencie na filmie, to tak zwany cold plate. To jest element, który bezpośrednio styka się z IHS-em procesora. W tym momencie czyszczę wewnętrzną część cold plate. Jak widzicie, ma takie użebrowania specjalne, które mają za zadanie odprowadzać ciepło z procesora. W komentarzach do poprzedniego filmu jeden z Was, dokładnie kolega Lismar4428, zasugerował, że dobrze byłoby zmienić orientację bloku wodnego na procesorze, tak aby ułatwić sobie podłączenie tego bloku wodnego do DistroPlate. Zobaczycie to później na filmie, natomiast chodzi o to, że blok wodny umieszczony na procesorze jest w ten sposób, że jego dwa otwory, do których podłączamy rurki, umiejscowione są względem DistroPlate w jednej linii. Rozbierając wcześniej blok wodny, wiedziałem, że mogę zmienić orientację środka bloku wodnego względem ramki, natomiast myślałem, że jest to bardzo proste zadanie. Natomiast później okazało się, że środek względem ramki mogę obrócić jedynie o 180 stopni. Nie mogę tego obrotu zrobić o kąt 90 stopni, co oczywiście w tym wypadku załatwiłoby sprawę, ponieważ otwory montażowe, które są na tyle cold plate, nie będą pasowały do reszty bloku wodnego. Więc jak widzicie, problem, który zaistniał, nie możemy rozwiązać na poziomie bloku wodnego, dlatego później podczas montażu złączek na bloku wodnym zastosujemy kątowe złączki od EK, tak aby estetycznie i poprawnie poprowadzić twarde rurki do DistroPlate. W tym momencie na filmie powoli kończymy czyścić jetplate, czyli taką cienką blaszkę z delikatną krzywizną, która przylega do cold plate, a która ma za zadanie przyspieszyć oddawanie ciepła z cieczy do cold plate. Za chwilę, kiedy wyczyszczę elementy bloku wodnego, zrobię test szczelności, tak aby zobaczyć, czy z blokiem jest wszystko ok. Natomiast teraz delikatnie jeszcze przyczyszczę następny element bloku wodnego, czyli insert. Insert w bloku wodnym ma specjalnie zaprojektowaną strukturę, która pomaga równomiernie rozprowadzać płyn chłodzący po powierzchni procesora i jest zaprojektowany pod konkretny rodzaj procesora. W tym wypadku oczywiście jest to blok wodny, który jest zaprojektowany do procesora firmy AMD. Insert pełni również ważną rolę w utrzymaniu szczelności bloku wodnego i dzięki precyzyjnemu wykonaniu i odpowiedniemu kształtowi jest w stanie skutecznie zabezpieczyć blok wodny przed wyciekami. Ok, teraz pokażę Wam bardzo krótko test, jaki wykonałem na bloku wodnym. Jest to test ciśnieniowy. Tutaj na filmie widzicie bardzo fajne urządzenie od EK. Za pomocą tej pompki, bo tym właśnie jest to urządzenie, można napełnić element układu customowego powietrzem i właśnie dzięki temu sprawdzić, czy testowany element chłodzenia jest szczelny. Jak widzicie, pompka ma manometr, który ma wskazany bezpieczny zakres na polu zielonym, który nie należy przekraczać, ponieważ wywołując zbyt duże ciśnienie w elemencie chłodzenia customowego możemy doprowadzić do jego uszkodzenia i szczególnie chodzi tutaj o uszczelki bądź akrylowe elementy obudowy. Dobrze, przechodzimy do następnego fragmentu mojego filmu. Zamontujemy teraz blok wodny na procesorze. Cold plate wyczyszczę jeszcze wcześniej izopropanolem, ponieważ dzisiaj założymy blok wodny na procesor, który będzie posmarowany już pastą termoprzewodzącą. Jako pastę wykorzystamy pastę Thermal Grizzly, sławną lub niesławną. Ja taką znalazłem w zakupionym opakowaniu z blokiem wodnym od EK, więc nie będę się zbytnio nad tym rozwodził, czy jest to dobra pasta, czy przereklamowana. Taką mam i taką zastosuję.
Nakładam pastę. Moim celem jest posmarowanie całego IHS procesora, więc będę tą pastę rozsmarowywał szpatułką. Jak widzicie, zamiast szpatułki postanowiłem użyć pasek magnetyczny z karty bankomatowej. Niestety gdzieś zapodziała mi się szpatułka, a trzeba sobie jakoś radzić, dlatego zamiast szpatułki wykorzystam właśnie taki pasek z karty bankomatowej. Pastę na IHS procesora staramy rozprowadzić się tak, aby jej warstwa nie była za gruba. Ponieważ zbyt duża ilość pasty, po pierwsze podczas montażu bloku wodnego na procesorze zostanie wyciśnięta i rozejdzie się bardzo nieestetycznie poza IHS procesora, brudząc nam przy okazji soket, a po drugie zbyt duża ilość pasty termoprzewodzącej nie odprowadza dobrze ciepła do bloku wodnego, a także po dłuższym czasie, kiedy utraci swoją właściwość w odprowadzaniu ciepła, spowoduje, że z powodu grubości pasty na IHS procesora będzie odprowadzała ciepło jeszcze gorzej. Są różne metody na aplikację pasty na IHS procesora, np. ziarnko grochu czy tam znak X. Jest bardzo dużo filmów na ten temat w internecie, ale myślę, że rozsmarowanie pasty na całej powierzchni IHS procesora też nie jest złym pomysłem. Oczywiście kawałek, jaki widzicie z karty bankomatowej, nie jest idealny do rozprowadzania pasty po procesorze, ponieważ jest trochę sztywny. Szpatułka jednak byłaby lepsza, ponieważ jest plastyczna i lepiej się za jej pomocą rozprowadza pastę na procesorze. Jak widzicie na filmie, pasta jest w stanie dość stałym i dobrze się ją aplikuje na procesorze. Oczywiście nie była wcześniej otwierana i jest świeża. Za chwilę będziemy montować blok wodny od EK na płycie głównej Gigabyte'a w wersji Aorus Elite AX na chipsecie X570 i sokecie AM4. Blok wodny to oczywiście wcześniej omawiany blok wodny od EK wersja Quantum Magnitude na procesor firmy AMD, który możemy zamontować zarówno na sokecie AM4 i AM5. Myślę, że to bardzo duża zaleta tego właśnie bloku wodnego, bo jeśli trochę orientujecie się w procesorach od AMD, te dwa sokety obsługują naprawdę dużą rodzinę procesorów, które mają już parę lat, ale także procesorów, które już są na rynku, a także w niedługim czasie się dopiero ukażą. Jak widzicie, montaż bloku wodnego na wcześniej przygotowanych śrubach montażowych nie jest trudna i myślę, że czasami chyba jest łatwiejsza od montażu chłodzenia powietrznego, którego możemy zakupić od różnych producentów takich chłodzeń. Jak widzieliście, po osadzeniu bloku wodnego na śrubach montażowych, w otwory montażowe bloku wodnego wkładamy dołączone do zestawu sprężynki, które mają na celu zmniejszenie ewentualnego docisku bloku wodnego przy dokręcaniu. Szczególnie dla tych osób, myślę, które nie mają wprawy w tego typu montażach, tak aby podczas dokręcenia bloku wodnego do procesora nie zniszczyć z powodu zbyt mocnego dokręcania procesora, ale także i bloku wodnego. Blok wodny mamy już prawie dokręcony. Dokręcamy go, jak to mówią, z czuciem, zwiększając na każdej ze śrub siłę docisku. Moja płyta, którą właśnie widzicie na filmie, została już trochę dozbrojona, a za chwilę przejdziemy do montażu pamięci NVMe na slocie M2. Dysk, który zobaczycie teraz na filmie, zakupiłem około 2 miesiące temu. Jest to dysk firmy Lexar o pojemności 1 TB. Jest to dysk SSD formatu M2, co oznacza, że jest to mały dysk. Dodatkowo dysk oznaczony jest symbolem 2280 lub 2280, jak to woli. Symbol ten oznacza, że dysk posiada 22 mm szerokości i 80 mm długości. W tym momencie na filmie pokazuję Wam, że dysk posiada z jednej strony takie specjalne wycięcie, które wskazuje nam, jak powinien być zamontowany w slocie M2 na płycie głównej. Slot oczywiście także posiada coś w rodzaju wypustu, który powinien zgrać się z wycięciem w montowanym dysku. Montaż dysku nie jest trudny, wsuwamy delikatnie dysk w styki portu, aż usłyszymy charakterystyczny klik, który będzie oznaczał, że dysk osadzony jest prawidłowo. Jak widzicie, slot przygotowany jest pod różne długości dysków NVMe. Mój dysk jest długości 80 mm i właśnie w tym miejscu znajduje się miejsce, do którego za pomocą śrubki dostarczonej wraz z dyskiem przykręcimy dysk do płyty głównej. Za chwilę dysk będziemy mieli poprawnie zamontowany na płycie głównej. Teraz zamontujemy radiator. Radiator, który widzicie na filmie, posiada termopad, który zabezpieczony jest folią. Folię oczywiście musimy usunąć tak, aby termopad efektywnie odprowadzał ciepło z dysku NVMe. Termopady, które widzicie na płycie głównej Gigabyte'a, model Aorus Elite AX, jest zamontowany przez firmę Gigabyte oryginalnie, a jego charakterystyka to 5 W na metr na Kelvin. Jak widzieliście, radiator posiadał taki specjalny ząbek, który powinien wejść w otwór, który znajduje się nad dyskiem w porcie M2.
Jest to ważny szczegół, ponieważ jeśli radiator nie zostanie prawidłowo zamontowany na dysku NVMe, to wtedy termopad nie będzie stykał się z dyskiem NVMe, a tym samym będzie źle odprowadzał ciepło z dysku. Z tego powodu dysk może się przegrzewać, co może spowodować jego szybszą awarię. Odnośnie jednostki, w której wyraża się skuteczność odprowadzania ciepła, czyli W na metr na Kelvin, należy pamiętać o tym, że im wyższa wartość, tym termopad lub pasta termoprzewodząca lepiej przewodzi ciepło. Dobrze, dysk mamy już zamontowany, więc teraz czas na montaż pamięci RAM. Pewien czas temu zakupiłem 4 kości pamięci firmy G.Skill, model Ripjaws. Jest to pamięć dwukanałowa typu DIMM, która obsługuje profil Intela XMP oraz AMD Expo. Jak widzicie, moja płyta główna posiada 4 sloty na kości pamięci RAM. Niektóre płyty posiadają tylko 2 sloty, więc warto przed zakupem pamięci RAM zwrócić na to uwagę. Przed przystąpieniem do montażu pamięci należy wiedzieć jeszcze, że w zależności od tego, ile posiadamy kości pamięci, ważne jest, w którym slocie umieścimy kość RAM. Pamięć RAM w dolnej części styku posiada przerwę, którą musimy dopasować do wypustu, który znajduje się w slocie. Jeśli te dwa elementy są dopasowane prawidłowo, dociskamy pamięć w slocie, a slot zamyka się, blokując pamięć. Aby pamięć pracowała w trybie Dual Channel Memory, czyli w trybie, w którym zwiększona jest przepustowość pamięci, mając 2 kości pamięci RAM, pierwszą kość powinniśmy umieścić w slocie numer DDR4_A2, a drugą kość pamięci w slocie DDR4_B2. Takie oznaczenia są na mojej płycie głównej. Mając oczywiście 4 kości pamięci lub 1 kość pamięci, nie ma znaczenia, w którym slocie umieścimy naszą pamięć RAM. Ok, płyta główna posiada już pamięć RAM, zatem nadszedł czas, aby zamontować tą płytę główną w obudowie Thermaltake View 71TG. Jak pewnie już wiecie z wcześniejszych odcinków, moja obudowa jest typu Full Tower. Montaż płyty głównej w standardzie ATX jest bardzo prosty. Obudowa posiada już przygotowane wsporniki, na których umieszczamy płytę główną. Po umieszczeniu płyty głównej musimy ją przykręcić do wsporników za pomocą śrub dostarczonych wraz z obudową. Należy pamiętać tylko o tym, aby podczas dopasowywania płyty głównej do wsporników nie porysować PCB płyty głównej od dolnej części. Teraz już po zamontowaniu płyty głównej i jak widzicie na filmie DistroPlate, chłodnic i wentylatorów, widać, że jest to duża i pojemna obudowa. Obudowa posiada lewy i prawy bok oraz front i górną część, tzw. top, ze szkła. Niedawno obudowałem komputer dla żony, który miał podobną obudowę ze szklanych części i niestety były problemy w tej obudowie z odprowadzeniem ciepła, które pojawiło się na płycie głównej czy też backplate karty graficznej. Jestem bardzo ciekaw, jak ta obudowa będzie radziła sobie z tzw. airflow, czyli przepływem powietrza wewnątrz obudowy. Na topie obudowy zamontowałem 3 wentylatory 140 mm firmy Be Quiet, natomiast na froncie obudowy zamontowałem 3 wentylatory 120 mm w trybie Push firmy Be Quiet i po drugiej stronie chłodnicy 3 wentylatory 120 mm firmy Phanteks w trybie Pull. Płyta główna już osadzona, więc nadszedł czas na zasilacz. W moim wypadku montaż zasilacza nie należy do najtrudniejszych, polega jedynie na przykręceniu 4 śrub. Zasilacz, który będę montował, to w pełni modularny zasilacz o mocy 1600 W firmy Phanteks. Wcześniej na moim kanale umieściłem materiał opisujący ten zasilacz. Oprócz dużej mocy, zasilacz ten oferuje 2 złącza 12V High Power, standard ATX 3.0 oraz PCI Express 5.0. Jak widać, zasilacz po uprzednim włożeniu do obudowy jest już prawie zamontowany. Wystarczy jedynie przykręcić go śrubami z zewnętrznej strony obudowy. W opakowaniu z zasilaczem nie ma żadnych przewodów, dlatego po zakupie tego zasilacza musicie przewody dokupić sami.
Na początku myślałem, że to trochę głupie, natomiast wychodząc z założenia, że zazwyczaj nie potrzebujemy wszystkich przewodów, które są w opakowaniu zakupionego zasilacza, myślę, że to dobre rozwiązanie. Tym bardziej, że możemy zakupić sobie przewody jakie chcemy, o dowolnej długości, a także o dowolnych kolorach. Minusem oczywiście jest dodatkowa kasa, którą musimy wydać, niestety dodatkowo na takie przewody. Jak widzicie, obudowa ma dodatkowe wyjścia, takie, którymi możemy wejść rurkami na zewnątrz i cały czas mnie tutaj korci, żeby ewentualnie zamontować jakąś chłodnicę na zewnątrz obudowy. Spróbowałem jeszcze przymierzyć wentylator 140 mm, który był dołączony do obudowy. Jak widzicie, wentylator nie styka się z żadnymi elementami, które są już zamontowane w obudowie, czyli chłodnica z wentylatorami na topie oraz sekcją zasilania płyty głównej. A teraz rozpoczynamy zabawę z przewodami, które pięknymi kaskadami rozchodzą się po drugiej stronie obudowy. Na początku zajmiemy się przewodami wentylatorów Be Quiet, które zamontowane są na topie obudowy. Ale najpierw chciałbym Wam pokazać splitter, czyli kawałek kontrolera PWM firmy Aqua Computer, który będzie łączył wszystkie wentylatory z topu obudowy i który umożliwi nam podłączenie tych wszystkich wentylatorów do jednego portu PWM na płycie głównej. W opakowaniu splittera znajdziemy oczywiście sam splitter, kawałek instrukcji, przewód, za pomocą którego podłączymy splitter do płyty głównej oraz potrzebne śrubki montażowe oraz rzep montażowy. Za pomocą splittera możemy podłączyć do 9 wentylatorów do jednego portu PWM, należy jednak pamiętać, że nie możemy przekraczać maksymalnego dopuszczonego obciążenia portu PWM, jaki przewidział producent płyty głównej oraz samego splittera. Moja płyta główna firmy Gigabyte dopuszcza maksymalne obciążenie portu PWM na 24 W, a sam splitter obsłuży maksymalne natężenie prądu do 5 A. Wszystkie dane odnośnie prądu i mocy wentylatorów znajdziecie na wentylatorach, które montujecie w obudowach lub ewentualnie w instrukcji dołączonej do wentylatora. W moim wypadku jeden wentylator 140 mm pobiera 3,8 W mocy, a rzeczywisty pobór prądu to 800 A. Teraz sprawdzimy sobie, gdzie na płycie głównej znajdują się złącza PWM, do którego będziemy mogli podłączyć splitter z 3 wentylatorami. Takich złącz na płycie głównej jest kilka, a ich położenie jest w różnych miejscach płyty głównej. Jak widzieliście, pierwsze złącze umiejscowione jest tutaj koło zasilacza, drugie złącze jest usytuowane koło 24-pinowego złącza ATX, trzecie złącze mamy koło sekcji zasilania płyty głównej, jak widzicie jest zaraz koło złącza PCI Express, do którego podłączamy kartę graficzną, czwarte złącze mamy zaraz tu przy wentylatorach na topie obudowy i myślę, że akurat do tych wentylatorów będzie to najlepsze złącze. Tutaj widzimy, że złącze PWM jest bardzo blisko 12V złącza ATX i mam nadzieję, że nam to nie będzie przeszkadzało. Spróbujemy te przewody ładnie ułożyć. Mamy jeszcze złącze 5 i 6, który jest umiejscowiony w górnej części obudowy, która także przylega do wentylatorów na topie obudowy. Więc jak widzicie, portów jest trochę. Tutaj jedynie nadmienię, że port PWM koło 24-pinowego złącza ATX przyda nam się do kontrolowania pompy w DistroPlate, tym bardziej, że jest on do tego przeznaczony, więc tego złącza PWM nie będziemy wykorzystywać do kontrolowania wentylatorów. A teraz czas na same przewody i ich organizację. Nie ukrywam, że mam nieco ułatwione zadanie, ponieważ obudowa jest duża i mam dużą dowolność na prowadzenie przewodów. Zresztą sami zobaczycie. Na początku znajdziemy sobie miejsce na sam splitter, do którego podłączymy 3 wentylatory z topu obudowy. Jak wiecie, niektóre wentylatory posiadają specjalne wtyki PWM, za pomocą których możemy połączyć wentylatory ze sobą i wtedy wszystkie 3 wentylatory możemy podłączyć za pomocą jednego przewodu PWM do płyty głównej. Nie potrzebujemy wtedy splittera, mamy tym samym mniej przewodów. Niestety w tym wypadku tak nie jest, dlatego mamy splitter i kilka przewodów więcej. Myślałem, że sam splitter przekręcę dołączonymi do splittera śrubami, jednak po chwilę namysłu postanowiłem przymocować go na dołączonych rzepach. Rzepy, bardzo ciekawy wynalazek, podobno stworzył je szwajcarski inżynier w 1955 roku. Podobno pewnego dnia po spacerze ze swoim psem po lesie zauważył przyczepiony do swojego płaszcza owoc łopianu, taki z haczykami. Bardzo go to zainteresowało i na podstawie właśnie tego owocu łopianu wymyślił później właśnie mechanizm rzepowy. Ciekawe, czy ów szwajcarski inżynier mógł przypuszczać, że kiedyś jego mechanizm rzepowy będzie wykorzystywany na przykład w budowaniu komputera chłodzonego cieczą. Splitter jest już na swoim miejscu, a teraz podłączymy sobie przewody od wentylatorów firmy Be Quiet.
Moje wentylatory to 140 mm wentylatory Be Quiet, model High Speed Light Wing z podświetleniem ARGB. Tak prezentuje się wtyk PWM jednego z wentylatorów. Mamy takie 3 wtyczki i teraz każdą z tych wtyczek podłączymy do splittera. Tutaj dodam jeszcze, że splitter posiada jeden wtyk biały z opisem input i to właśnie ten wtyk wykorzystujemy do podłączenia splittera do płyty głównej. Splitter posiada także drugi wtyk biały, ale z opisem Aquabus. Wtyk Aquabus to także 4-żyłowe złącze i pozwala na przesyłanie sygnałów między różnymi urządzeniami, które wykorzystują do komunikacji złącze Aquabus. Jak widzicie, przewody wiją się z każdej strony i aby je jakoś okiełznać, wykorzystam tzw. trytkę z etykietą, za pomocą której będę mógł opisać, jakie przewody są tą trytką spięte. Wykorzystuję przy budowie komputerów takie właśnie metody, bo już z doświadczenia wiem, że po pewnym czasie, kiedy otworzy się dawno niewidziany bok obudowy, niestety nie pamiętamy już skąd i gdzie idą różne przewody, a właśnie w ten sposób można to sobie wszystko szybko przypomnieć. Więc myślę, że opis przewodów w obudowie to dobry zwyczaj, który myślę, że chyba zawsze pomaga. Tutaj w ramach takiej ciekawostki opaski zaciskowe zostały podobno wynalezione przez przedsiębiorstwo Thomas & Betts, obecnie to jest firma ABB, w 1958 roku. Głównym pomysłodawcą był inżynier Maurus C. Logan, który postanowił rozwiązać problem zabezpieczenia wiązek kabli przed przetarciem lub splątaniem. W tamtych czasach wiązki kabli łączono sznurami pokrytymi woskiem. Taka ciekawostka i szczerze mówiąc sam też o tym nie wiedziałem. Teraz na filmie za pomocą przewodu dołączonego do splittera połączymy sobie splitter z płytą główną. Wykorzystam do tego port PWM, który widzieliśmy wcześniej na filmie, usytuowany na górze płyty głównej zaraz pod wentylatorami na topie obudowy. Tutaj zawsze jest pewna trudność, aby dotrzeć do złącza, do którego chcemy coś podłączyć. Często jest tak, że obok złącza panuje duże zacieśnienie spowodowane przez otaczającego urządzenia. Trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Na pewno nie będzie to jedyna trudna czynność, jaka nam się jeszcze przydarzy podczas składania tego komputera. Teraz widzicie inne ujęcie. Chciałbym Wam pokazać górną część obudowy, jak wygląda ułożenie przewodu, który prowadzimy od portu PWM na płycie głównej do naszego splittera. Tutaj także wykorzystamy trytki, ale tylko do tego, aby nasz przewód nie był ruchomy i aby powalczyć trochę z jego nadmiarem, przewód ma długość 70 cm. Jak widzicie, obudowa w górnej części ma specjalne rynienki, gdzie możemy ułożyć przewody. Obudowa pod kątem obszerności managementu przewodów jest bardzo fajna. Zakupiłem ją około 1,5 roku temu w promocji i zapłaciłem za nią 600 zł. Teraz jak widzę, o takiej cenie można pomarzyć. Zobaczymy, jak będzie radziła sobie z ciepłem, czy nie będzie tak zwanym piekarnikiem. Widzicie, że skupiam się trochę nad ułożeniem przewodu. Kiedyś sprawa była prosta. Mało która obudowa posiadała szklane boki. Zasilacze nie były modularne i miały fajne kabelki w kolorach tęczy, a ilość tych przewodów, które nie były w oplotach, przypominała gwiazdo. Zazwyczaj przewody montowało się tak, aby nie wpadały w śmigła wentylatora na procesorze. Jeśli chodzi o airflow, to nic takiego nie było. Procesory typu 486, czy może później AMD Duron, Athlon, czy Celerony, czy Pentiumy od Intela były chłodzone tylko powietrzem. Płyty główne nie potrzebowały przepływu powietrza, ponieważ ich chipsety nie grzały się. Pracowałem kiedyś w serwisie komputerowym i bardzo często były przypadki, że wentylatory na procesorach były zatarte albo tak zakurzone, że ich śmigła w ogóle się nie kręciły, a mimo to procesory pracowały prawidłowo. Takie to były zamierzchłe czasy. Trochę się rozgadałem. Przed chwilą na filmie pokazałem Wam następną kwestię, którą musimy ogarnąć. Wentylatory Be Quiet, które posiadają podświetlenie ARGB. Do wentylatorów dołączony jest hub ARGB, do którego podłączymy wszystkie złącza ARGB od wentylatorów. Hub ARGB zasilany jest poprzez złącze SATA, a do płyty głównej podłączony jest przez kabel dołączony do huba ARGB Be Quiet. Myślę, że najlepszym miejscem na umieszczenie huba ARGB jest właśnie to miejsce, które w tym momencie przygotowuję. W tym miejscu producent obudowy przewidział miejsce, gdzie możemy przykręcić dyski SATA 2,5 cala. Ja takich dysków nie będę posiadał w swojej konfiguracji, więc miejsce to wykorzystam do przykręcenia huba ARGB od Be Quiet. Do huba ARGB, który widzicie na filmie od Be Quiet, możemy podłączyć aż do 6 urządzeń, jednak należy także pamiętać o tym, że port ARGB na płycie głównej ma swoje ograniczenia i w moim wypadku obsłuży maksymalne obciążenie prądowe 5 A i możemy do niego podłączyć maksymalnie 1000 adresowalnych diod.
Jak widzicie, różne wartości prądowe, a także mocy, które przytaczam Wam w filmie, są różne dla każdego producenta urządzenia. Dlatego zawsze przed montażem należy wziąć w rękę instrukcję, to w formie papierowej, lub usiąść przed monitorem, to w formie elektronicznej i taką instrukcję przeczytać. Myślę, że to dobry zwyczaj, który zaowocuje tym, że nie uszkodzimy naszych części komputerowych. Dodam tutaj jeszcze, że nawet jeśli mamy problem z językami, możemy teraz wykorzystać tłumaczenie języków na stronach www lub nawet wykorzystać do tego sztuczną inteligencję. Hub mamy przykręcony, teraz przymocujemy całą tackę do obudowy, a później podłączymy wszystkie złącza ARGB od wentylatorów. Przy złączach ARGB należy pamiętać o tym, że to złącze posiada jeden pin pusty i różni się od złącza RGB, które posiada 4 piny. Mówię o tym dlatego, że można się pomylić, np. złącze RGB 4-pinowe podłączyć można do styku ARGB, które posiada tylko 3 piny, ale szerokość tego wtyku to szerokość 4 pinów. Na złączu RGB mamy napięcie 12 V, a na złączu ARGB 5 V. Jak widzicie, można łatwo uszkodzić złącze na płycie głównej lub nawet całą płytę główną. Jak widzicie, przewody RGB od wentylatorów Be Quiet mają możliwość łączenia ze sobą, to znaczy posiadamy wtyk męski i żeński i możemy wszystkie wentylatory spiąć ze sobą, a tylko jeden przewód wpiąć do huba RGB. Ja podłączę każdy przewód do huba ARGB osobno, ponieważ później do tego samego huba podłączę przewody ARGB od wentylatorów 120 mm, które znajdują się na froncie obudowy. Oczywiście kabelki także sobie uporządkujemy, tak aby w obudowie nie było bałaganu, ponieważ za chwilę będziemy montować przewody modularne od zasilacza i ilość przewodów na boku obudowy nam drastycznie wzrośnie. Mam nadzieję, że taki format filmu, mówię tutaj o długości, ale także o tym, jak tutaj opowiadam o tym, co robię, Was nie zanudzi, ponieważ ten odcinek jest trochę za długi. W następnym odcinku zajmiemy się wentylatorami na froncie obudowy. Tam mamy 3 wentylatory firmy Be Quiet, które będą pracowały w trybie push i 3 wentylatory firmy Phanteks, które będą ustawione w trybie pull. Poprowadzimy sobie także przewody od zasilacza modularnego i spróbujemy ogarnąć sobie wąż spustowy do DistroPlate i spróbujemy przymierzyć złączki kątowe od EK na bloku wodnym procesora, tak aby estetycznie, wizualnie to wyglądało i w łatwy sposób dojść z rurkami do DistroPlate. Takie mamy plany i zobaczymy, ile z tych planów uda nam się zrealizować w następnym odcinku. Przewody ARGB już prawie strytkowane, więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądnięcie tego odcinka. Urządzenia, które tutaj widzicie na tym filmie, są zakupione przeze mnie. Oczywiście nikt z producentów firm, które widzicie tutaj na ekranie, nie zapłacił mi za ten film. Dlatego film ten oczywiście nie jest sponsorowany. Dziękuję jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło i do następnego odcinka. Cześć!